Witam Was w Starogardzie, gdzie zaczniemy starogardzkim Gwiezdnym Szlakiem. Są to pomniki stworzone przez lokalnego artystę i mamy tu na przykład gwiazdka podróżnika, który razem z nami wysiadł na dworcu. Jest m.in. jeszcze gwiazdek bulwarek czy gwiazdek leśnik, który łowi ryby. Ich zobaczymy jeszcze dzisiaj, a o samym dworcu parę słów. Jest on zrobiony z jasno-żółtej cegły. Zabytkowy dworzec kolejowy został oddany do użytku w 1871 roku. Jego budowa była związana z powstaniem pruskiej kolei wschodniej, łączącej Berlin z Królewcem. Przez lata budynek ulegał degradacji, ale dzięki rewitalizacji z lat 2017-2018 odzyskał swój blask. Zapewnienie mieszkańcom i lokalnym fabrykom wody zawsze stanowiło wyzwanie. Pierwsze drewniane rury wodociągowe, które zaopatrywały to miasto w wodę pitną z rzeki Wieżycy w 1514 roku zaprojektował podobno sam Mikołaj Kopernik. Stoimy właśnie przy pomniku dla nauczycieli, którzy zginęli za polską szkołę w latach 1939-1945. Byli to nauczyciele, którzy mimo opresji okupanta zawsze stali po stronie polskości i za nią zginęli. Bulwar Diepholz. Stanowi on ciąg spacerowy idealny do przechadzek. Starogard Gdański był grodem. Aby zapewnić mu bezpieczeństwo, wzniesiono mury obronne, które wsparto basztami. To jest baszta, która broniła bramy gdańskiej, a to są mury. Mury zostały wzniesione przez zakon krzyżacki. Teodot z Florencji, architekt, który pod czujnym okiem mistrza zakonu właśnie je stawiał. Na solidnej podporze z kamieni postawiono. Mury miały początkowo około 7 metrów wysokości i niemal 2 metry grubości, a wzmacniały je dodatkowe baszty. Do miasta wjeżdżało się przez jedną z 5 bram, a naturalną ochronę stanowiła rzeka Leniwka oraz fosa. Wizją mistrza krzyżackiego był pierścień obronny. Był on budowany etapami, ponieważ, jak się dowiedziałem, ta zaprawa, ona jest kamienno-piaskowa, pewnie jeszcze wapienna i jak się kładzie taką cegłę, to jest nacisk i ona się rozpłaszcza, dlatego to musiało być pewne, że to jest zawiązane, żeby kłaść wyżej. I dlatego te mury budowano latami. Właśnie, bo ta zaprawa musiała stwardnieć. Kamera na zaprawę. Zewnętrzny pierścień obronny budowany był etapami do 1320 roku i otaczał teren o powierzchni ponad 8 hektarów. Mury te udowodniły swoją wartość, zatrzymując ataki husytów w 1433 roku oraz stawiając opór w czasie wojny trzynastoletniej. W czasach pruskich większość umocnień rozebrano na budulec, ale do dziś zachowały się ich fragmenty. Baszta gdańska, nazywana również Szewską, została wzniesiona z cegły około 1325 roku i broniła dostępu do miasta od strony północnej. Dlaczego? Ponieważ tej baszty bronił cech szewców. Każdą basztę miał obsadzony inny cech rzemieślników, tak? Była, powiedzmy, jakby jest baszta szewców, to szewcowie pilnowali tej baszty i tych murów tutaj. Jak byli, powiedzmy, browarników, to browarnicy pilnowali innej bramy. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Dlatego te nazwy. W XVIII wieku pełniła ona rolę kaplicy, później stała się pruskim więzieniem i aresztem, a w czasie II wojny światowej Niemcy przekształcili ją w areszt śledczy i katownię gestapo. O tym przypomina nam kamień pamiątkowy na jej fasadzie. Baszta gdańska, a tu mamy basztę narożną. Baszta narożna, zwana również książęcą,
Uważana jest za najstarszą. Badacze przypuszczają, że jej fundamenty pamiętają czasy jeszcze sprzed panowania krzyżackiego i były niegdyś częścią czatowni książąt gdańsko-pomorskich. Po wojnie basztę odbudowano na wzór tego, jak prawdopodobnie wyglądała. Aktualnie stanowi siedzibę Muzeum Ziemi Kociewskiej, a w środku zobaczycie rzymskie naczynia i kamienne narzędzia, aż po księgi chrztów oraz stare XVII-wieczne kroniki. Muzeum Ziemi Kociewskiej oficjalnie powołano do życia we wrześniu 1980 roku. Jej bogate zbiory rozlokowane są w kilku punktach miasta. W głównym budynku z bliska przyjrzycie się strojom regionalnym, haftowi kociewskiemu, dawnym narzędziom rzemieślniczym i ludowym rzeźbom. Stoi krzyż, który jest poświęcony ofiarom systemu komunistycznego w Polsce. Fara świętego Mateusza, najstarszy zachowany kościół w mieście, wzniesiony z cegły w XIV wieku w czasach krzyżackich. Znawcy architektury twierdzą, że szczyty nad nawą główną i bocznymi nawami na całym Pomorzu dorównują im jedynie te z kościołów gdańskich i katedry w Pelplinie. Sama świątynia miała wiele szczęścia, bo jako jedna z nielicznych budowli przetrwała niemal nietknięta wielki pożar miasta w 1792 roku. W dobie reformacji przez 42 lata służyła protestantom, by ostatecznie wrócić do katolików. Wewnątrz, oprócz barokowego i rokokowego wystroju ołtarzy, czeka renesansowy nagrobek Jerzego Niemojewskiego oraz średniowieczne rzeźby, ale spójrzcie na XV-wieczny fresk Sąd Ostateczny. Malowidło to ma aż 42 m² powierzchni. Szczyt południowej kruchty, gdzie umieszczono replikę rzeźby Chrystusa Starogardzkiego. Jej oryginał z około 1320 roku przeniesiono do Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Rynek Staromiejski, kwadrat o wymiarach 107 x 107 metrów, to najstarszy fragment miasta. Został wytyczony około 1305 roku pod okiem krzyżackiego budowniczego Teodota z Florencji. W sierpniu 1792 roku wybuchł tu pożar, dlatego dzisiejsze kamienice to głównie architektura XIX i XX-wieczna, ale niemal wszystkie zostały posadowione na oryginalnych, średniowiecznych fundamentach i gotyckich piwnicach. O randze i bogactwie dawnego Starogardu świadczy fakt, że na rynku odkryto pozostałości aż 4 murowanych studni. Dzisiaj te zabytkowe ujęcia wody są pamiątką dawnej inżynierii komunalnej i atrakcją turystyczną. W centralnym punkcie rynku wznosi się neogotycki i neorenesansowy budynek ratusza miejskiego. Został przebudowany w 1893 roku, a pierwotna średniowieczna konstrukcja spłonęła w 1484. Na dachu ujrzycie żelazną sygnaturkę z datą 1339. To rok, w którym wielki mistrz zakonu krzyżackiego nadał Starogardowi herb. Tutaj 17 sierpnia 1769 roku na prośbę konfederatów barskich założono Konfederację Województwa Pomorskiego w obronie Rzeczpospolitej. Obecnie we wnętrzach ratusza mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Swoje miejsce ma tu również Muzeum Ziemi Kociewskiej. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze strzelistą wieżą, która została przebudowana w 1873 roku. Do dziś jest najwyższym obiektem w całej starej części miasta, a na niej kopia figury Chrystusa Zbawiciela. Pierwsza świątynia stała tu już w XV wieku, jednak zniszczyli ją Szwedzi w 1659 roku. Kolejna spłonęła doszczętnie podczas pożaru miasta w 1792 roku. Obecny gmach o neogotyckich formach wzniesiono na przełomie XVIII i XIX wieku. Świątynia do 1945 roku służyła ewangelikom. Wnętrze kościoła zachowało charakterystyczny dla zborów protestanckich układ z 2 poziomami podwójnych drewnianych empor. Z sufitu zwisają żyrandole z 1888 roku i można się wsłuchać w 18-głoskowe neoromańskie organy z warsztatu gdańskiego mistrza Juliusza Wita. Miejska Biblioteka Publiczna imieniem księdza Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim
Jest to ksiądz pochodzący z moich rodzinnych stron, czyli z Pozdrowa, Kaszub. Był to ksiądz, który nie tylko walczył właśnie o kulturę kaszubską, o jej słownictwo, o jej słownik, ale również o kociewską. Dlatego kociewianie go uhonorowali i w samym sercu Kociewia został właśnie patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ksiądz Bernard Sychta był pisarzem, regionalistą i leksykografem, który poświęcił ogrom pracy badaniu i ocaleniu od zapomnienia kultury oraz gwary Kociewia. Baszta młyńska broniła wschodniej flanki i rzeki, która napędzała koła młyńskie. Dzisiaj jest tutaj biuro geodezji, teren prywatny, zastawiony. Tu mamy tabliczkę, kamera. Tu mamy tabliczkę właśnie, budowa XIV wiek, odbudowa 1982-1983. Kamienne fundamenty pamiętają jeszcze czasy krzyżackie i początek XIV wieku. Natomiast górna kondygnacja w konstrukcji szachulcowej, nazywanej murem pruskim, wraz z dachem, to efekt rekonstrukcji z 1986 roku. Stadion miejski imieniem Kazimierza Dejny został otwarty w 1961 roku i początkowo nosił nazwę Stadionu Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dopiero w 1994 roku przemianowano go, by uhonorować sportowca pochodzącego z tego miasta. To tutaj, w Starogardzie Gdańskim, 23 października 1947 roku na świat przyszedł Kazimierz Dejna, kapitan polskiej reprezentacji, która zdobyła dla nas złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Stadion, na którym stoimy, to finałowy przystanek liczącego 5,5 km szlaku Dejny. To trasa turystyczna, która prowadzi przez miejsca związane z jego życiem. Trybuny, sektor B. Niespodzianka. Pomnik Kazimierza Dejny. To naturalnej wielkości rzeźba z brązu przedstawia Kazika, który z piłką siedzi jako wierny kibic. Pałac Wiechertów, rozbudowany w 1893 roku, pełnym przepychu, stylu neorenesansowym i eklektycznym. Elewację zdobi 5 rzeźb kobiet, z których jedna to kopia Wenus Italica. Wjazd prowadzi przez bramę naśladującą antyczny łuk triumfalny. Wewnątrz budynek zachował bogate detale, takie jak plafon z rozetą czy płaskorzeźbione osłony grzejników. Tradycje młynarskie w tym mieście sięgają 1283 roku. Prawdziwe imperium zbudował tu jednak pruski kupiec Franciszek Wiechert, który nabył stary młyn wodny w 1871 roku. Zakład ten rozrósł się do gigantycznych rozmiarów, stając się najnowocześniejszym tego typu obiektem na Pomorzu. W latach 20. XX wieku kompleks posiadał własną elektrownię wodną, która zasilała nie tylko fabrykę, ale też całe miasto, a nawet sąsiednie powiaty. Tutaj produkowano mąki, takie jak perła pomorska, i wypiekano opatentowany w 1930 roku chleb razowy Pumpernikiel. Te zakłady spłonęły w pożarach, a dziś ich mury są echem dawnej potęgi. Kasyno oficerskie, wybudowane w latach 1878-1881, początkowo stacjonowali tu pruscy kawalerzyści. Potem w 1926 roku, kiedy do miasta przybył polski drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich. Dla nich ten budynek stał się kasynem. Kasyno oficerskie nie miało nic wspólnego z hazardem. Było to centrum życia towarzyskiego, gdzie organizowano bale, koncerty i rauty, a oficerowie mogli poczytać prasę. Wnętrze kasyna ociekały elegancją i honorem. Ściany zdobiła galeria portretów dowódców oraz obrazy batalistyczne, wśród których królowało płótno Wojciecha Kosaka, Szarża pod Rokitną, odsłonięte w 1934 roku przez samego prezydenta Ignacego Mościckiego. W 2013 roku zrujnowany gmach wykupiło Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii i przywróciło mu dawną duszę. Dziś Muzeum II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich to lekcja historii prowadzona przez pasjonatów. Z bliska zobaczycie oryginalne mundury, lance, szable, a także oryginalny brzozowy krzyż sprowadzony prosto z cmentarza poległych ułanów w Rarańczy.
Budynek, w którym przed wojną swoją siedzibę miała dawna loża masońska, a jej początki w mieście sięgają 1770 roku. W latach 1885-1888 loża o tajemniczej nazwie Augusta zur Unsterblichkeit, czyli Augusta pod nieśmiertelnością, wybudowała tu swój własny, 3-piętrowy gmach. Stylowa willa z 1888 roku, czerwona cegła i forma nawiązuje do ceglanego renesansu gdańskiego. Spójrzcie na te szczyty frontowe i sztukatorskie zdobienia. Od 1978 roku na stale rozbrzmiewa muzyką, będąc siedzibą szkoły muzycznej. Ten neogotycki gmach z czerwonej cegły to dawna synagoga. Została wybudowana w 1849 roku dla rozwijającej się gminy żydowskiej do września 1939 roku, kiedy to hitlerowcy zdewastowali i ograbili wnętrze, niszcząc książki i malowidła. Stąd wywożono pomorską inteligencję na masowe egzekucje do Lasu Szpęgowskiego i upamiętnia to tablica zawieszona na murze. Most Chojnicki. Historia z nocy 23 lutego 1846 roku. To tutaj ustawił swój punkt zborny dla powstańców działacz kaszubski Florian Cejnowa. Z tego mostu planował przypuścić zbrojny atak na pobliskie pruskie koszary. Powstanie to zostało niestety szybko udaremnione przez zaborcę. Powstanie to chłopskie wyprzedziło wiosnę ludów o parę lat, a było już zainicjowane przez kaszubskich działaczy wyzwoleńczych, a to most Chojnicki. Trakt Ariego Izaaka Goldfarba. Kim on był? Był to żydowski przedsiębiorca, filantrop, który dzięki swojej gigantycznej fabryce tytoniu, tak, recik tytoniu, zapewniał pracę i wynagrodzenie dla wielu pokoleń starogardzian. Park miejski w Dolinie Wieżycy to zielona oaza i jednocześnie wyspa w środku miasta. Jest z nami Gwiazdek Wędkarz. Dawniej był to staw młyński, który spiętrzał wodę dla właśnie młynów. Park założono w 1928 roku, a rewitalizacja przyniosła miastu nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w zieleni. Dziś są tu urokliwe alejki, place zabaw, fontanny, a nawet tężnia solankowa, w której możecie zrelaksować się i odetchnąć zdrowym, nasyconym minerałami powietrzem. Wieżyczanka. Legendarna nimfa, opiekunka tych ziem i właśnie to jest jej pomnik. Tutaj. Pomnik nimfy Wieżyczanki. Pomnik Adama Mickiewicza kryje on w sobie historię społeczną, ponieważ został ufundowany i wzniesiony w 1956 roku z bezpośredniej inicjatywy samych starogardzian. W tamtych latach była to niezwykle ważna deklaracja mieszkańców przypominająca o silnym przywiązaniu do narodowej kultury i patriotycznego ducha, który od zawsze tętnił w sercu Kociewian. Aleja Wojska Polskiego to deptak, którego historia sięga końca XIX wieku. Całą nawierzchnię wyłożono kamiennymi płytami oraz kostką, a po obu stronach ulicy pojawiły się nowe krzewy i miejskie kwietniki. Dlaczego Starogard i dlaczego Gdański? Otóż Starogard, ponieważ Stary Gard. Stary Gard, czyli gród. Stary Gród, czyli Stary Gród. Jest to nawiązanie do tego, że tu kiedyś był gród, właśnie czatownia książąt pomorskich. Ale dlaczego Gdański? Otóż w 1950 roku zastanawiali się władze administracyjne, jak to zrobić, żeby poczta nie myliła ze Stargardem w Szczecinie. Jest Stargard i jest Starogard. Zbierze nazwy.
ktoś pomyli list, będzie kiepsko. No i wpadli. Starogard Gdański, ponieważ jest na Pomorzu Gdańskim, a Stargard Szczeciński, ponieważ jest na ziemi szczecińskiej. I tak nazwano te dwie miejscowości, żeby je definitywnie odróżnić. Ale jak wiemy z historii nowoczesnej, Stargard w Szczecinie zmienił swoją nazwę i z powrotem jest Stargardem, nie szczecińskim, tylko zwykłym, bez przymiotnika. Starogard Distillery, dawniej znana jako wytwórnia wódek i likierów Winkelhausena. Jej historia zaczęła się w 1846 roku, kiedy to gdański kupiec Winkelhausen założył w tym miejscu zakład produkujący doskonałej jakości wódki, koniaki oraz likiery. Fabryka stanowiła jeden z filarów starogardzkiej potęgi gospodarczej XIX wieku. Przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało, ale w 1924 roku po wprowadzeniu w państwie monopolu na rektyfikację spirytusu fabrykę upaństwowiono. Po II wojnie światowej przez dziesięciolecia zakład funkcjonował w ramach państwowego monopolu jako popularny polmos, a później przekształcił się w słynną destylarnię Sobieski. Dziś jest to Premium Distillers. Fabryka ta wciąż pozostaje jednym z największych zakładów w Starogardzie Gdańskim i to właśnie stąd pochodzi m.in. wódka Krupnik. Produkcja alkoholu trwa tu od ponad 180 lat. Kompleks szpitala psychiatrycznego w Kozborowie to otwarty w 1895 roku obiekt w stylu neogotyckim nawiązujący do architektury krzyżackiej. Od początku było to samowystarczalne miasto w mieście. Szpital zarządzał terenem liczącym setki hektarów. Posiadał własne gospodarstwo rolne, kuchnię, piekarnię, a nawet własną linię kolejki wąskotorowej, którą dowożono materiały i węgiel prosto z dworca głównego. Nad całym kompleksem góruje zachowana w doskonałym stanie zabytkowa wieża ciśnień z czynnym do dziś zegarem i gongiem. Miasto tylko czeka, abyście odkryli je na własną rękę. Dajcie znać w komentarzach, co Was zaskoczyło najbardziej. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Jeśli uda nam się dobić 5000 subskrypcji, wrzucę film z amatorskiej degustacji kociewskiego browaru, prowadzonej przez wykwintnego znawcę piwosza Krecika, którego bardzo dobrze znacie z odcinka z Łeby. Do zobaczenia! Ja to wrzucę, nie? To będzie na końcu filmu. Lepiej nie. Tak, to będzie. Koło PZW, Polski Związek Wędkarski. To oni zniszczyli polskie jeziora i nie pozwalają nam legalnie łowić. Tylko trzeba płacić za ryby, których i tak tam nie ma. No, siema widzowie, co tam u was? Słychać ciekawego? Wrażenia bardzo dobre, bardzo ładna pogoda, bardzo fajne miejsce. Dosyć mało ludzi, ale wiadomo, rano jeszcze jest pora do kościoła, jak to mówią. Jest niedziela. Zadziwiło mnie bardzo to, że oba kościoły są bardzo blisko siebie. Tak, kościół Katarzyny i Farm Mateusza. Fara Mateusza, no tak. Zwiedzamy sobie. Adrian coś tam opowiada. Ja tu nagrywam. Uciekamy przed burzą, albo przynajmniej deszczem. Chmury nie za ciekawe się zbierają. No i tyle. Park miejski w Dolinie Wieżycy to zielona... Co to, Krecik? Kaszlepalacza się złapał teraz. Co ty? Krecik zachorował. Wybiłeś mnie z rytmu, nie? Mam wenę, nie? Ale ją zniszczyłeś. Bardzo pięknie się uśmiecha. Dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Czyli, można powiedzieć, gwiazdek, kłusownik, bo nie ma tej karty PZW. Prawda, Krecik? To jest! No, ale wracając do parku. Teraz tak, ja będę szedł tak z ręką, a ty tak będziesz, jak taka ręka będzie szła, to ty będziesz na rękę i w końcu skończysz tutaj, no? Gdzie skończę? No na tej, no że tężnie. Wiesz? Tutaj? Tężnie. Tutaj. Tu są
takie mineralna woda i to się wdycha tutaj. Wdychasz i to jest ponoć lecznicze, nie? Ale nie, że się sztachasz jak jakiś kurde ćpun, tylko oddychasz, wdychasz. Nie zatrzymasz mnie, ciuki ciuki ciu, znaczy kocham cię. Ciuki ciuki ciu, znaczy kocham cię. Ja też was kocham, widzowie. Jesteście najlepsi. Dobra, Krecik, ja myślę, żebyśmy podzielili zadania, nie? Przejdziesz się wokół rynku, nie? Ponagrywasz tutaj tak, jak uważasz, żeby było ładnie, nie? A ja polecę dronem i tu polatam i ponagrywam i będziemy mieli dwie rzeczy naraz. Wtedy zostaje nam wnętrze tego kościoła, wnętrze i tamten kościół, nie? I wtedy możemy iść na obiad. Bo jest 10:50. Będąc wczoraj w Tczewie, byłem w barze Kociewiak. Nie wiem, czy do końca zjadłem kociewskie dania, ale tu jak widzę Kociewianka, kuchnia regionalna, myślę, że trafiłem pod dokładny adres. Zapraszam. Dobrze, widzowie. Siemanko. Słuchajcie, jesteśmy na obiadku. Zaraz Adrian poszedł nam po karty. Słyszałem grzmot. Jesteśmy pod parasolem. Miejmy nadzieję, że na nas nie będzie padało, bo mamy zamiar zjeść na dworzu. Nawet nie jesteś pod parasolem. No właśnie, ja nawet nie jestem pod parasolem. A tutaj macie Adriana, który szykuje dla was posiłek. Bardzo dobrze. Pierwszy raz w ogóle dostałem czekoladełko w restauracji. Nigdy wcześniej nie dostałem. To Nie jest dostałeś faktycznie- nigdy? Nie. Mam czym bardzo dobry. Kiszone. Tak, trzeba przełamać ten smak tłuszczu. Dobry ogórek. Dobra, dostaliśmy czekadełko, to możemy sobie iść. Dostaliśmy picie, nie zapłaciliśmy, możemy sobie iść. No, No zupa jak zupa, nie? Zwykły rosół. Nie jakiś specjalnie kociewski, nie? Taki tylko z nazwy. no to tarek bardzo dobry. Spróbuj. Spróbować twarka? Wszystko do paszczy. Bardzo smaczny tatarek. No. To jest jeden z lepszych, jakie jadłem. Tak? No. Jadłem ich niewiele, ale w ogóle ładnie ten, tutaj koszyk frytek tego, Tak. kapustka w takim osobnym. No bardzo ładnie to wygląda. Czekaj, może tak. Ile to kosztowało, pamiętasz? 44 zł. A, za to moja ryba się prezentuje tak. Jest to sandacz w sosie kurkowym. Bardzo dobra, słodkawa. Taka cieplutka, słodkawa. Mi bardzo smakuje. Schabowy dobrze przypieczony, aromatyczny. Nie jest przesolony. I co ja mogę powiedzieć? Bardzo lubię schabowy, więc mi smakuje. To już jest drugi raz, kiedy na odcinku zamawiasz schabowego. No tak. To jest ten schabowy XXL, nie? Mhm. Jo? Jest. Chcesz spróbować? No trzeba go trochę pożyć, ale jest dobry. Ogólnie zebrała się burza. Jest godzina 12:15 i mam jeszcze parę rzeczy do zwiedzenia. A nie raczej nie przeczekamy pulsa. Trochę nawet bardzo. Jakby panierka wsiąknęła ten tłuszcz. Jakby miał oj. Ale może tylko w tym miejscu. Ziemniaczki z wody, ale zimne.